Zaprosiłem Was dzisiaj do mojego domku na kółkach, bo dzisiaj chciałbym zrobić analizę nowych okoliczności, jakie powstały tutaj w temacie zapadlisk w rejonie Bolesławia. Nie tylko, bo pojawiły się nowe filmy i oświadczenia, dość ciekawe. Spróbujemy sobie tutaj zobaczyć co i jak, co z tego będzie w przyszłości wynikało. I pokrótce, trzeci raz w Bolesławiu pojawiła się telewizja, reporterzy, gdzie w reportażu słyszymy wypowiedź byłych pracowników. Cały czas sobie zadawałem pytanie, gdzie oni są, gdzie się ukrywają, czemu nie zawierają głosu w tej sprawie, w tych sprawach, i w końcu się zaczęło. Cytujemy tutaj wypowiedź między innymi jednego z tych pracowników. Zazwyczaj było to zostawiane kilkaset metrów chodnika pustego, a kilkadziesiąt podsadzonego. Koniec cytatu. I następny cytat. Tu się zapada, tam się zapada, dlatego to się zapada, bo nie zostało to podsadzone, zostały pustki. Koniec cytatu. I następny cytat. Zostały kilometry pustych chodników. Koniec cytatu. Po oglądnięciu sobie tego reportażu, no widzimy, że osoby nagrywające ten reportaż, no i zachowały się w sposób profesjonalny. No widać, że wchodzą tam, gdzie nie powinni wchodzić. Są ewidentne znaki zakazujące, otaśmowane. Podchodzą do tych lejów. No to jest po prostu żenada, jak to się mówi. To jest moja opinia i tylko wyłącznie moja opinia. Mają widać drona. Wystarczyło dronem podlecieć, jak ja to robię, bez podchodzenia w to miejsce. No niestety. Tu akurat zagrozili swojemu życiu, a nie innym osobom. To ich sprawa, jak to się mówi. Chociaż patrząc na tą sytuację, gdzie oni tam podchodzili, zagrażali swojemu życiu, no powiem szczerze, na dzisiejszy czas, na dzisiejsze chwile, to ten rejon to jest ogólnie jedno całe zagrożenie. To nie wiadomo gdzie tam co, jaka dziura się zrobi i w którym miejscu. No i tak jak wcześniej mówiłem, i reporterzy byli trzeci raz. Zadaję sobie pytanie, czemu dopiero teraz te informacje wypłynęły, a nie przy pierwszym spotkaniu nie wyłożono kawę na ławę, jak to się mówi. No, lepiej późno niż wcale, jak to mówią, to więc chwała za to. No i w tym reportażu pojawiają się bardzo dość istotne rzeczy, jak protokół kontrolny Okręgowego Urzędu Górniczego z lat 2003-2007. Patrząc na te tereny, co teraz się tam dzieje w tak krótkim czasie, to więc z tych lat to raczej wątpię, żeby cokolwiek było aktualne, chociaż ja nie jestem znawcą, ani nie mam odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, tylko tak interpretuję to na swój chłopski rozum. No, mamy 2025-2007 rok, to jest kupę lat, 18 lat temu. No więc w tych rejonach bardzo dużo się pozmieniało i cały czas z dnia na dzień się coś zmienia. To więc ja bym tutaj do tego protokołu w ogóle nie przytaczał, no ale jak już wyszło, no to wczytamy, tak słyszymy, że w tym protokole, z tego protokołu niby wynika, że zasypana zgodnie z planem została mniej niż połowa kontrolowanych wyrobisk do likwidacji. Coś takiego tam było. Ja tak mam tylko fragmenty. Cały reportaż jest dostępny na mediach społecznościowych, na internecie. Ja jeszcze dam pod filmem, będzie można sobie go całego oglądnąć. Ja tylko takie wypisałem sobie najbardziej istotne rzeczy w tej sprawie i mi się wydaje, że no warto, żeby tutaj przytoczyć. Były górnik mówi, że główny chodnik nie był podsadzony całkowicie,
Krótkie tak, długie nie. No i jako reporter powinien zapytać, długi to ile to jest metrów, kilometrów, krótki to ile to jest metrów, kilometrów. Czy 5 centymetrów? No, to jest takie... Pewne rzeczy nie zostały dopytane, uszczegółowione, ale czas pokaże. Będziemy widzieć z czasem. No i słowo klucz podsadzka. Podsadzka, jak słyszymy w tym reporterze, to piasek wtłaczany pod ziemię, którym wypełnia się puste wyrobisko. Piasek chroni przed zapadaniem się ziemi. Oglądałem jeden film dostępny na internecie, gdzie nie doszedłem do źródła konkretnej informacji, że pod ziemią w tych rejonach jest największe jezioro w Polsce. Kto wie, kto ma informację, niech napisze w komentarzu, czy to prawda, czy nie. Ale patrząc z uwagi na te lata, ile kopalnia pompowała wody, ile tu było miliardów rocznie wody, to więc mogłoby to się zgadzać, że teraz woda nie jest pompowana i to wszystko jest kumulowane pod ziemią. No i powoli wychodzi. Jak ktoś nie oglądał moich wcześniejszych filmów, może sobie zobaczyć. Mniej więcej pokazałem, jak to wygląda, a będę jeszcze robił uaktualnienia tych miejsc, w których byłem. Ponownie. Pracownik wskazuje, że głównym powodem nieodpowiedniego zabezpieczenia pustek był pośpiech, oszczędności, że to powinno trwać o wiele dłużej. No i w tej sprawie wypowiada się osoba zajmująca się zabezpieczeniem kopalni, podsadzaniem wyrobisk. No i teraz słowo klucz. Czemu dopiero teraz to ujawnia? Dlaczego teraz, a nie kiedy zajmował się tą sprawą, gdzie jakby to ujawnił w tamtym czasie, no może by teraz nie było tego nagrania z mojej strony, nie byłoby w ogóle tematu, nie? Bo zrobiono by to tak jak trzeba. Wystarczyło w odpowiednim momencie zgłosić to do Okręgowego Urzędu Górniczego. No i tyle. No i teraz proszę sobie wygodnie usiąść, bo teraz jest naprawdę coś, co troszeczkę mnie zaniepokoiło. A otóż w reportażu wypowiada się dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego. Cytujemy: nie jesteśmy w stanie skontrolować likwidacji każdej części wyrobiska, w jaki sposób została przeprowadzona. W trakcie tego procesu, jeśli wyrobisko ma być podsadzone, no to jest najpierw otamowane i do niego się nie da już wejść. Koniec cytatu. Czyli wskazuje, że pewne rzeczy można sobie zrobić na własną rękę i to nie jest nie do ustalenia. Tak to rozumiem. Jeżeli się mylę, proszę mnie naprostować i napisać w komentarzu, jak to powinno ewentualnie wyglądać. Moim zdaniem podczas tych czynności, jeżeli jest taka sytuacja, powinien być stały pracownik z Okręgowego Urzędu Górniczego, który nadzoruje tą pracę i nie byłoby w ogóle tematu. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Oczywiście. No i na spotkaniu mieszkańców, jak słyszymy z reportażu, z zarządem m.in. ZGH Bolesław, słyszymy pytanie byłego pracownika, który występuje w tym reportażu. Tam z tego co widziałem, to było ich dwóch, który wypowiada się, cytujemy: a dlaczego nie został podsadzony chodnik w stronę Krzykawki, a teraz powstają zapadliska? Koniec cytatu. No i teraz wypowiada się do tego prezes ZGH Bolesław. Cytuję: Paweł, ty potrafisz odpowiedzieć? Koniec cytatu. I cisza. To było z tego.
No i nasuwa się pytanie kolejne. Czy da się teraz ustalić, co i jak zostało zrobione i gdzie zostało zrobione? No i kto to wykonywał? No, z reportażu już jest jedna osoba. Teraz wątek inny z reportażu, dotyczący otworu kontrolnego wywierconego przez ZGH, gdzie została tam wpuszczona kamera i ujawniono w niej wodę, a nie piasek. No i tak, z tego... No i zaraz po reportażu, oczywiście na FB, pojawiło się oświadczenie w formie postu z ZGH Bolesław. I czytamy. W dniu 13 marca 2025 roku w programie TVP1 Reporterzy ukazał się reportaż autorstwa Jakuba Ćwirleja, który zawiera szereg manipulacji i nieprawdziwych informacji wprowadzających w bunt widzów, w tym przede wszystkim mieszkańców gminy Bolesław. Nieuprawnione łączenie wybiórczych faktów i brak kontekstu dla wielu podanych w nagraniu informacji sprawiły, że materiał ten oceniany jako tendencyjny oraz szkodliwy dla opinii publicznej. Proszę o komentarze, w jakim stopniu jest szkodliwy dla opinii publicznej ten materiał, który był w tym filmie Reporterzy. Nieprawdziwa jest teza przewodnia, jakoby ZGH Bolesław w sposób niezgodny z prawem zlikwidował swoje kopalnie, a pojawiające się deformacje w gminie Bolesław były wyłącznie winą zakładów. No, nie wiem, który zakład by się przyznał, że napisałby, że tak, oczywiście nie zrobiliśmy tego czy tamtego. To tu odpowiedź jest oczywista. O braku wiarygodności reportażu stanowi przede wszystkim cytowany kilkukrotnie protokół z kontroli, który tutaj mówiłem o tym protokole. No, powinien być protokół z kontroli aktualny, najbliższy tutaj obecnego roku, a nie z kilkunastu lat, który w żaden sposób nie dotyczy gminy Bolesław, a zupełnie niezwiązanych z tą miejscowością chodników kopalni Olkusz. W sposób ewidentny stanowi to manipulację i wprowadzenie odbiorców w błąd. No tutaj zarząd ZGH ma pewnie w posiadaniu ten protokół, no i na pewno wie, o które miejsce chodzi. Dodatkowe informacje dotyczące tego protokołu są nieaktualne, niezlikwidowane wyrobiska, o których mowa w protokole dotyczącym kopalni Olkusz, ostatecznie zostały zlikwidowane. Autor reportażu miał tę wiedzę i nieznanych nam przyczyn nie przekazał jej widzom. No właśnie, czyli tu jest, krótko mówiąc, jeden na drugiego, drugi na pierwszego. W reportażu kilkakrotnie pada stwierdzenie, że w trakcie likwidacji kopalni część wyrobisk zlikwidowano, a część pozostawiono, co teraz rzekomo jest przyczyną problemów z zapętliskami w gminie Bolesław. Z kontekstu tych wypowiedzi wynika, że jest to działanie nieprawidłowe, bezprawne, związane chęcią nadmiarowej i nieuzasadnionej oszczędności. Tymczasem taki sposób likwidacji kopalni podziemnej, jaki był przeprowadzony w przypadku wszystkich kopalni należących do ZGH, w tym kopalni Bolesław, Olkusz, Pomorzane, był zgodny ze sztuką górniczą, a przede wszystkim zatwierdzonym, nadzorowanym przez Okręgowy Urząd Górniczy planem ruchu likwidacji zakładu górniczego. No i tutaj transparentność ZGH powinno polegać na tym, żeby udostępnić ten plan ruchu likwidacji tych rejonów na ogólnie dostępnej stronie, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Od razu mi się tak tutaj nasunęło. To właśnie w tym dokumencie na podstawie ekspertyz naukowo-badawczych określone zostały te wyrobiska, które mają być zlikwidowane przez wyizolowanie i w konsekwencji niepodsadzone. Czyli jest wprost napisane, że niektóre były niepodsadzone. No i też ludzie powinni wiedzieć, które są podsadzone, które nie są podsadzone.
i to powinno być udostępnione według mojej oceny. Kolejną manipulacją jest stwierdzenie, że w otworze wywierconym przez GH Bolesław przedstawionym w reporterze powinien być widoczny piasek podsadzki, a jest widoczna woda, co rzekomo stanowi kolejny dowód na zaniedbania ZGH. Nie podano kluczowej informacji, że przedstawiona pustka pochodzi z górnictwa historycznego z okresu 1920 roku i dotyczy kopalni Towarzystwa Sosnowieckiego, a więc nie ZGH Bolesław. Tu następna rzecz, jaką mi się od razu nasuwa w tej sprawie, powinno być udostępnione, gdzie są historyczne tutaj wyrobiska, a gdzie współczesne górnictwo, żeby to rozgraniczyć, żeby każdy mieszkaniec wiedział, jak to wygląda. Nasze szczególne oburzenie wywołały opublikowanie w telewizji publicznej nagrania, na których widać, jak autor reportażu i jego rozmówcy chodzą po zasypanym niedawno zapadlisku oznaczonym tablicami z zakazem wstępu. No to tutaj co wcześniej to mówiłem o tym, że wchodzą tam, gdzie nie powinni wchodzić, nagrywać tam, gdzie nie powinni nagrywać. To jest tutaj niedozwolone, krótko mówiąc. No. Piszę jak byk. Tak. Autorzy reportażu przy różnych okazjach przekazaliśmy wiedzę, że pojawiające się w gminie Bolesław zapadliska mają różną genezę. Zdecydowana większość zapadlisk w centrum Bolesławia powstaje na terenach górnictwa historycznego, za którego skutki ZGH Bolesław nie odpowiada. Czyli jakby byłaby udostępniona mapa wyrobisk historycznych i współczesnego górnictwa, czyli tam, gdzie ZGH Bolesław wydobywało, opinia publiczna wiedziałaby, w którym rejonie i kto za co odpowiada. Na chwilę obecną nie dotarłem do takich rzeczy i trudno powiedzieć. To tak jest, ktoś coś powie i tyle. Z kolei zapadliska, które mają związek ze współczesnym górnictwem, powstają przede wszystkim na terenach leśnych, a teren jest objęty stałym nadzorem zespołu specjalistów dbających o monitoring i zabezpieczenie tych miejsc. No i tak, no i tu mi się nasuwa od razu pytanie, nie jedno, czy zostały to dobrze zrobione przez ZGH Bolesław, no bo jak widzimy i słyszymy, powstają zapadliska w dość szybkim tempie, a miało to być za XX czasu później. A więc nasuwa się pytanie właśnie, czy jest to wszystko dobrze zrobione, że coś takiego się dzieje. Tutaj niedozwolone, krótko mówiąc. No. Piszę jak byk. Tak. Autorzy reportażu przy różnych okazjach przekazaliśmy wiedzę, że pojawiające się w gminie Bolesław zapadliska mają różną genezę. Zdecydowana większość zapadlisk w centrum Bolesławia powstaje na terenach górnictwa historycznego, za którego skutki ZGH Bolesław nie odpowiada. Czyli jakby byłaby udostępniona mapa wyrobisk historycznych i współczesnego górnictwa, czyli tam, gdzie ZGH Bolesław wydobywało, opinia publiczna wiedziałaby, w którym rejonie i kto za co odpowiada. Na chwilę obecną nie dotarłem do takich rzeczy i trudno powiedzieć. To tak jest, ktoś coś powie i tyle. Z kolei zapadliska, które mają związek ze współczesnym górnictwem, powstają przede wszystkim na terenach leśnych, a teren jest objęty stałym nadzorem zespołu specjalistów dbających o monitoring i zabezpieczenie tych miejsc. No i tak, no i tu mi się nasuwa od razu pytanie, nie jedno, czy zostały to dobrze zrobione przez ZGH Bolesław, no bo jak widzimy i słyszymy, powstają zapadliska w dość szybkim tempie, a miało to być za
XX czasu później. Byłaby prośba o udostępnienie dokumentacji ogólnie dostępnej opinii publicznej przez ZGH Bolesław, gdzie podsadzono wyrobiska, gdzie powstały zapadliska, wszystkie, i zostało to naniesione na aktualny teren tylko w związku ze współczesnym górnictwem, tam gdzie po prostu pracę wykonywało ZGH Bolesław. Każdy by wiedział, który to jest rejon i za co odpowiada ZGH Bolesław. Następna kwestia, no nie znam się w tych dziedzinach, piszcie w komentarzach, jak to wyglądać powinno, ewentualnie kto ma w tym wiedzę, że podsypka z piasku przy takiej ilości wody, jaka występuje tutaj w tych rejonach, czy to ma w ogóle sens, czy ten piasek nie zostanie wypłukany, przetransportowany gdzieś w inne miejsce, a nie tam, gdzie powinien być. To jest taka moja ostatnia kwestia w tej sprawie. No, piszcie, komentujcie, udostępniajcie, jak wy to widzicie. No i niebawem zrobię aktualizację terenów, jak to teraz wygląda, co tu się teraz dzieje. No więc zapraszam do śledzenia mojego kanału. Pozdrawiam.